Jak inwestować? Większość ludzi zaczyna inwestować od złej strony. Zamiast zapytać, jaki mam cel, na ile lat inwestuję, ile ryzyka jestem w stanie wytrzymać, co zrobię, kiedy rynek spadnie, zadają jedno pytanie. W co teraz wejść, żeby zarobić? Najlepiej szybko. I właśnie dlatego wielu początkujących inwestorów nie przegrywa przez brak pieniędzy, przegrywa przez brak planu. W tym filmie pokażę Ci prosty sposób myślenia o inwestowaniu, bez obiecywania szybkiego bogactwa, bez naganiania i bez udawania, że da się przewidzieć przyszłość. Bo dobre inwestowanie to nie magia, to system. Witaj na kanale Hardmove. Na tym kanale mówimy o rozwoju, dyscyplinie, sporcie, inwestowaniu i budowaniu życia krok po kroku. I dzisiaj temat, który może realnie zmienić Twoją przyszłość. Jak dobrze inwestować? Nie jako ekspert od wróżenia z wykresów, nie jako osoba, która Ci powie kup to, sprzedaj tamto, tylko jako ktoś, kto chce zbudować mądre podejście do pieniędzy. Bo inwestowanie ma sens wtedy, kiedy nie jest impulsem, tylko częścią większego planu. Zasada numer 1. Najpierw bezpieczeństwo. Zanim zaczniesz inwestować, zbuduj fundament. I tym fundamentem nie jest aplikacja maklerska, nie jest ETF, nie jest akcja, nie jest krypto. Fundamentem jest bezpieczeństwo, czyli poduszka finansowa. Pieniądze, które nie pracują na giełdzie, ale chronią Cię przed głupimi decyzjami. Bo jeśli inwestujesz wszystkie oszczędności, a potem psuje się auto, wypada nagły wydatek, albo tracisz dochód, to możesz być zmuszona sprzedać wszystkie inwestycje w najgorszym możliwym momencie. A dobre inwestowanie polega nie tylko na tym, żeby zarabiać, polega też na tym, żeby przetrwać słabsze okresy. Dlatego zanim pomyślisz o wielkich zyskach, zapytaj, czy mam odłożone pieniądze na życie? Czy mam zabezpieczenie na nagłe sytuacje? Czy inwestuję nadwyżkę, czy pieniądze, których zaraz będę potrzebować? To jest nudne. Ale właśnie takie rzeczy oddzielają inwestowanie od hazardu. Zasada druga. Cel i horyzont. Inwestuj pod cel i czas. Inaczej inwestuje osoba, która chce kupić mieszkanie za 2 lata, a inaczej, która buduje emeryturę przez 30 lat. Inna osoba inwestuje inaczej, która odkłada na wakacje, a inna, która chce zbudować majątek. Największy błąd to wrzucać wszystkie cele do jednego worka. Pieniądze potrzebne za rok nie powinny być traktowane tak samo jak pieniądze na emeryturę. Dlaczego? Bo rynek potrafi spaść, czasem mocno, czasem na długo. I jeśli masz krótki horyzont, nie masz czasu, żeby spokojnie poczekać. Dlatego jedno z najważniejszych pytań brzmi: kiedy ja realnie będę potrzebować tych pieniędzy? Jeśli za chwilę, priorytetem jest bezpieczeństwo. Jeśli za wiele lat, możesz myśleć o większym potencjale wzrostu, ale też musisz zaakceptować większe wahania. Zasada trzecia. Nie szukaj pewniaka. Bo w inwestowaniu pewniaki najczęściej istnieją tylko w reklamach, na grupach i u ludzi, którzy chcą Ci coś sprzedać. Jeśli ktoś mówi, to nie może spaść, to okazja życia, chodź teraz, bo zaraz odejdzie, gwarantowany zysk, to w głowie powinna zapalić się czerwona lampka. Dobre inwestowanie nie polega na tym, że znajdujesz jedną magiczną rzecz. Polega na tym, że budujesz portfel, który ma sens nawet wtedy, kiedy jedna część nie działa idealnie. Czyli dywersyfikacja. Prosto mówiąc, nie stawiasz wszystkiego na jedną kartę, bo to hazard, prawda? Nie wrzucasz całego kapitału w jedną spółkę, jeden trend, jedną walutę, jedną narrację, jeden filmik z internetu. Bo nawet jeśli masz rację co do kierunku, możesz nie wytrzymać drogi. Zasada czwarta. Koszty i prostota. Pilnuj kosztów i nie komplikuj na siłę. Początkujący często myślą, że im bardziej skomplikowany portfel, tym bardziej profesjonalny. 10 ETF-ów, 5 aplikacji, krypto, akcje, surowce, waluty i coś jeszcze, bo ktoś powiedział, że trzeba. A potem człowiek nie wie, co ma, po co to ma i kiedy zareagować. Prostotą jest przewaga. Nie chodzi o to, żeby mieć mało rzeczy dla zasady. Chodzi o to, żeby każda część portfela miała swoje zadanie. Jedna część może budować wzrost, jedna część może stabilizować. Jedna część może być gotówką na okazję albo bezpieczeństwo. Ale wszystko musi mieć sens. Druga rzecz to koszty. Opłaty wyglądają niewinnie, ale w długim terminie potrafią zjadać ogromną część wyniku. Dlatego zanim kupisz produkt inwestycyjny, sprawdź, ile kosztuje, co realnie inwestuje, jakie ma ryzyko, czy rozumiem ten produkt, czy kupuję go dlatego, że pasuje do planu, czy dlatego, że ktoś mnie nakręcił. Zasada piąta. Emocje są największym ryzykiem. Największym ryzykiem często nie jest sam rynek. Największym ryzykiem jesteśmy my sami. Kupujemy, kiedy wszyscy są zachwyceni. Sprzedajemy, kiedy wszyscy panikują. Porównujemy się do ludzi z internetu. Sprawdzamy konto za często. Zmieniamy strategię po jednym spadku. Chcemy szybko odrobić stratę. I tak z inwestora robimy hazardzistę. Dlatego plan jest tak ważny, bo plan chroni Cię przed Tobą w najgorszych momentach. Przed inwestowaniem warto zadać sobie pytanie, co zrobię, jeśli mój portfel spadnie o 10%? Co zrobię, jeśli spadnie o 30%? Czy będę dokupywać, czy będę trzymać, czy spanikuję? To trzeba wiedzieć dużo wcześniej. Nie wtedy, kiedy są czerwone liczby na ekranie. Praktyczny model dla początkujących. Więc jak może wyglądać prosty model inwestowania? Po pierwsze, poduszka finansowa. Po drugie, określenie celu i horyzontu. Po trzecie, regularne inwestowanie nadwyżek.
Po czwarte, dywersyfikacja. Po piąte, niskie koszty. Po szóste, konsekwencja. Nie musisz zaczynać od wielkich kwot. Często lepiej zacząć od mniejszej kwoty i robić to regularnie, niż czekać na idealny moment, który nigdy nie przychodzi. Bo inwestowanie to nie jest jednorazowa decyzja, to nawyk, tak jak trening. Jedna wpłata nie zmieni życia. Jedna decyzja nie zbuduje majątku, ale setki małych, rozsądnych decyzji przez lata mogą zrobić ogromną różnicę. Czego nie robić? A teraz pokrótce. Nie inwestuj pieniędzy, których zaraz potrzebujesz. Nie kupuj czegoś tylko dlatego, że rośnie. Nie słuchaj ludzi, którzy obiecują pewny zysk. Nie wrzucaj całego kapitału w jedną rzecz. Nie sprawdzaj portfela co 5 minut, jeśli inwestujesz długoterminowo. Nie myl inwestowania z ekscytacją, bo dobre inwestowanie często jest nudne. I to jest komplement. Jeśli twoje inwestowanie wygląda na rollercoaster emocji, to prawdopodobnie nie masz strategii, tylko adrenalinę. Dla mnie inwestowanie pasuje do hard move, bo jest to dokładnie ten schemat co w sporcie i rozwoju. Nie chodzi o jeden zryw, chodzi o proces. Na treningu nie budujesz formy jednym biegiem, w finansach nie budujesz majątku jedną wpłatą. Liczy się system, cierpliwość i powtarzalność. Dyscyplina nie polega na tym, że codziennie jesteś zmotywowana. Dyscyplina polega na tym, że znasz zasady, do których wracasz. I w inwestowaniu jest tak samo. Nie musisz wiedzieć wszystkiego od razu, ale musisz wiedzieć, czego nie robić głupio. Nie idealnie, konsekwentnie. Podsumowując, najprostsza definicja dobrego inwestowania: inwestuj tak, żeby twoje przyszłe ja było ci wdzięczne. Nie po to, żeby imponować ludziom, nie po to, żeby udowodnić coś internetowi, nie po to, żeby czuć emocje, tylko po to, żeby mieć większy spokój, większe możliwości i większą kontrolę nad swoim życiem. Najpierw bezpieczeństwo, potem plan, regularność, czas. A czas jest jednym z najpotężniejszych narzędzi inwestora. Jeśli ten film dał ci wartość, zostaw subskrypcję. Napisz w komentarzu, co jest dla ciebie najtrudniejsze w inwestowaniu. Cześć!